Dobra, jedziemy z robotą. Najpierw sobie zrobię spłaszczenie, potem się namierzę, zrobię otwór i gwint pod ten korek, pod odmę. Później gwinty na korki. No i potem jeszcze zrobię same korki. No i tyle, i działamy. Korki się frezują. Właśnie idzie gwint. M63x1. Potem podcięcie i drugie mocowanie. No i potem bierzemy się za robienie gwintów w pokrywie. Teraz podcięcie. Krum, krum, krum. No i zaraz będzie to mocowanie gotowe. Tak to wygląda. Gwint 63x1. No i zaraz jedziemy dalej. Teraz namierzam się ze środka otworu. No i będziemy frezowali gwint no i takie podebranie pod o-ring. Tu jedziemy, pyk, w środku ciach, średnica wewnętrzna 62. No i tyle. Działamy. Nacinamy gwint i potem zrobimy, no sprawdzimy, czy pasuje z korkiem. Jak pasuje, to jeszcze obniżenie na o-ring, no i drugi otwór i gotowe. Dobra, korki zrobione, to zrobione. Tutaj jest gwint M24x1, już nie pamiętam. Tu się trochę wrąbałem, ale to nic. No i koreczki zrobione. Rewelacyjnie to chodzi. Po dokręceniu napisy zawsze są równo. Także jest zaje fajnie. Wyszło naprawdę bomba. Gwint jest bardzo drobny. No i tak to wygląda. Tu jest tak. Tu jest jeszcze podebranie takie na o-ring, żeby to się uszczelniało. Dobra, wszystko mamy gotowe. Blok pomalowany. Powoli przygotowuję to do składania. Ale w sumie najpierw po kolei pokażę Wam intercooler. Intercooler jest już całkowicie skończony. Nie było łatwo, bo okazało się, że przy projektowaniu pomyliłem się o 10 mm na stronę. Zrobiłem za krótkie te tanki. No przez co, kurde, była masa problemów, żeby to wszystko poupychać. Widzicie te rury dolotowe, co wchodzą pod ukosem, a na projekcie miały wchodzić po prostu pionowo w dół. Tak jest z obu stron. No ale było dużo pod górkę, ale się jakoś udało. Ogólnie ma już osłony z góry, z dołu. No, kulerek jest zrobiony na gotowo. Mocowania, on jest mocowany na sztywno do podłużnic z jednej i z drugiej strony. Ciach, ciach. Tutaj z tym dolotem był o tyle problem, że można by było to zaślepić
i zrobić kolanko tutaj 90 stopni, takie odlewane, no i wyjście prosto do góry. Tylko, że te tanki były projektowane tak, że powietrze ma wpadać z góry, a nie tutaj od boku. No i za wszelką cenę musiałem jakoś to tam po prostu poupychać, żeby to weszło. Czekajcie, mam tu gdzieś kolanko? Dobra, mam. Tu takie po prostu kolanko 90 stopni odlewane. Pyk by tu siadło elegancko do góry no ogólnie byłoby dużo prościej, ale prawdopodobnie nie działałoby to tak, jak to ma działać. Ogólnie układ dolotowy jest już cały skończony tak naprawdę. Tylko jeszcze pójdzie do malowania, jakaś tam może estetyka. Docelowo tamto kolanko silikonowe prawdopodobnie będzie troszkę przerobione. Do końca pójdzie aluminiowa rura z kolankiem i dopiero sam łącznik prosty. Ale to już później. Na razie będzie jeździło tak. Chciałem jeszcze, żeby ten element, który idzie do intercoolera, był jednym długim elementem. Fajnie by to wyglądało, ale kurde, no musiałem zrobić tutaj łącznik, bo gdybym chciał cokolwiek tutaj zrobić, to za każdym razem musiałbym dojść do tej opaski. A żeby dojść do tej opaski, to albo zrzucać zderzak, albo wyciągać lampę. No bez sensu. A wiecie jak to jest? To już nie jest fabryka, tu jest wszystko przerobione. Także no non-stop coś tu pewnie będzie trzeba grzebać, coś robić. Tak to pach, opaseczka jedna, druga i mamy fajne dojście. Przerobione jest jeszcze zasilanie wodne do turbosprężarki. Okazało się, no na razie jest turbina wyciągnięta, bo wydech końcowy poszedł do zrobienia termiki. Ale okazało się, że tą fabryczną, tą linię z wolnossaka okazało się, że jest łatwiej przerobić niż ta fabryczna z turbo, bo fabryczna z turbo ma tutaj krótce oczywiście do turbiny, do chłodzenia turbiny, ale one wychodziły pod złym kątem, także musiałbym to ucinać, zaślepiać i obok robić nowe. Bez sensu. Okazało się, że z wolnossaka wyszło dużo szybciej, prościej. No to chyba tyle. Intercoolerek siedzi tak. Ogólnie fajnie to wyszło, wszystko jest szczelne, tam robiłem test na razie przy 2,5 bara, no to jest wszystko ok. Dobra, tutaj mamy silniczek. Silnik też już jest wszystko tak naprawdę przygotowane, zostało tylko takie ostateczne doczyszczenie i będę się zabierał za składanie. Tak dla przypomnienia, mamy tutaj nowe tuleje, żeby zostać przy wymiarze 83 mm. Zamknięty blok i co tu? Aha, i jeszcze przerobione gwinty pod śruby M12, fabrycznie z M10 do tej płyty dolnej, która trzyma wał. Wiadomo, zawsze to jest dodatkowe usztywnienie, zwiększa trwałość i tak dalej przy dużych mocach. Te śruby pomocnicze boczne zostają takie same. Tak to wygląda. Co tutaj dalej? Aha, pokrywa zaworów. Przerobiona, ale to już chyba pokazywałem wcześniej. Tu są zrobione te gwinty z kołnierzem. Korki mają o-ringi. Nie dość, że jest drobny gwint, to jeszcze o-ring, także powinno się to fajnie uszczelniać. Dodatkowo zrobiony kruciec. Znaczy jeszcze kruciec nie jest zrobiony, ale jest zrobiony otwór pod dodatkowy kruciec od odmy. Fabryczna jest tutaj. No i będzie jeszcze dodatkowa tu. Krótce jeszcze nie robiłem, bo tak naprawdę nie mam pomysłu, czy na co zrobić wyjście. Czy jakieś wyjście na AN, czy na zwykły wąż, czy cokolwiek. To jeszcze wyjdzie w praniu. No zaślepka, ale to zaślepka już była używana wcześniej. Czekajcie, wyciągnę to. Wyciągnę czy nie wyciągnę? Kurwa, kto to robił? To jest na o-ringu. Wcześniej jeździło w tym silniku wolnossącym. No i trochę przecież tych kilometrów zrobiło. Fajnie, bo się nic nie poci. Jest szczelne, jest zajebiste. No, a musi być zaślepione, bo tam korek oleju się nie mieści. On jest taki wysoki. Tak, żeby się to nie pomieściło. No a teraz mamy nie dość, że wlew oleju. W zasadzie tu będzie wlew oleju, a to jest... No tu będziemy mieć takie inspekcyjne otwory.
Płyta dolna, do płyty dolnej jest dorobiony taki króciec. Też uszczelniony na o-ringu. Docelowo będzie można sobie tam jeszcze, nie wiem, na jakimś kleju dać, ale na razie sam o-ring powinien wystarczyć. No i będę testował takie, widzicie, jest takie trochę inne rozwiązanie, nietypowe. No, chcę spróbować taki inny rodzaj troszeczkę rurek wykorzystać. O, fajnie się to już na gumce uszczelnia, no i można dokręcić, będzie ok. To samo jest zrobione w turbinie. Kurwa. Tu jest dorobiony króciec. No i będzie ok. Tłoczki, korby, wszystko już jest pomierzone, jest eleganckie. Wał jest naprawdę petarda, bo nie jest ani porysowany, ani nic. Bicia nie ma praktycznie żadnego. Na środku bicie jest tam kilka mikronów, także dosłownie nic, absolutnie nic. Z tych krójcy, jeżeli to się nie sprawdzi, to będę mógł dorobić takie na zwykłe, na przykład na AN10 tutaj jest, czy tak naprawdę cokolwiek, co się tam ubzdura. To jest akurat króciec do starszego silnika, do tej pierwszej, takiej najstarszej generacji 2.3 turbo z R-ki V70R. To są takie silniki bez zmiennych faz, też fajne, no. Takie bardzo proste silniki, ale naprawdę legendarne. I tutaj jak sobie zobaczycie, tak jakby one nie pasują nie dałoby się założyć z tego do 2.3 turbo, bo są inne wysokości tych o-ringów. Tutaj jest krótsza, wyżej jest o-ring i jest krótsza ta powierzchnia, trochę więcej gwintu, natomiast w tych nowszych silnikach, czyli tak jakby generacja poprzednia tej lub ta, no to one mają już to gniazdo takie uszczelniające, takie głębokie, no i tu już musi być taki inny króciec. Miska jest seryjna całkowicie, tam nic nie jest zrobione. Tutaj jeszcze wleciały nowe wałki z czasami 284 i 280, czyli kurde dość grubo już. Wzniosy też mają większe i tak dalej. Oryginalnie wałek ssący ma o milimetr mniejszy wznios niż wydech. Tutaj już są oba większe i oba są takie same. No i trzeba uważać już przy tego typu wałkach, bo nie można sobie swobodnie, jak macie już wałki dociągnięte, nie można sobie swobodnie obracać już wałkami, ponieważ dojdzie do kolizji. Normalnie zawór uderzy w zawór, bo one tak mocno wychodzą. Czyli naprawdę trzeba uważać, bo można sobie już skrzywić zawór, normalnie mając głowicę na stole. Ogólnie były tam przeprawy też różne, bo nowe wałki przeszły krzywe, oczywiście standard, cokolwiek tuningowego człowiek nie zamówi, to jest zepsute, no ale udało się je naprastować, także jest ok. No, co do jeszcze trwałości tych wałków, to też podejrzewam, że mogą się dość szybko wycierać, bo nie wyglądają mi żeby to było jakoś dobrze utwardzone. Ani tu nie widzę azotu. No nie wiem, zobaczymy. No ale właśnie dzięki temu, że mamy tak naprawdę 3 korki, bo tu też będzie można w sumie sprawdzić. Przynajmniej będzie widać wałek. Który to wałek? Ssący na pierwszym cylindrze. 2 krzywki. I teraz tak, sprężynki też będą nowe. Z tego względu, że troszeczkę wyżej będę kręcił ten silnik. Te oryginalne są ogólnie spoko, bo też to nie są miękkie sprężyny. One jak na fabryczny silnik to są ok. I fabryczna sprężyna przy preloadzie ma 20 kg. Przy maksymalnym wzniosie już na tych wałkach z większymi krzywkami to generuje 45 kg. Także spoko. Ale do jakiegoś wysokiego kręcenia i dodatkowo jeszcze dużego boostu, no to jest trochę za mało. No a te nowe sprężyny, jak widać grubość druta jest dużo większa, no są sporo twardsze, bo preload mają 35 kg, a przy maksymalnym wzniosie też już na tych wałkach mają 82 do 84 kg. Także mega dużo i za dużo oczywiście jak dla mnie, ja aż tyle nie potrzebuję, ale nie ma nic pomiędzy, nie? Do tych silników.
Także no, muszą zostać takie. A wiecie, nie ma nic za darmo. Jeżeli włożymy tak twarde sprężyny, to wałki, szczególnie te, które nie wiadomo, czy są w ogóle jakieś utwardzane, wałki będą zużywały się dużo szybciej. Gniazda wałków, szklanki, prowadnice zaworowe, zawory, będą się szybciej gniazda wyklepywać. Pasek rozrządu przecież też będzie o wiele szybciej degradował niż przy fabrycznych sprężynach, nie? Także no, nigdy nie ma nic za darmo, dlatego trzeba to mieć na uwadze i to kontrolować przy tak twardych sprężynach. No ale za to te sprężyny, na tych sprężynach ludzie kręcą ponad 9000 obrotów, te silniki, także jest mega, mega dużo. Ogólnie te silniki nie są stworzone do wysokiego kręcenia po obrotach, no ale niektórzy kręcą, no. Niektórzy kręcą, podejrzewam, że trwałość tych silników wtedy nie jest zbyt dobra. No, co tutaj mamy? Tłoczki, korby, no to tak już mówiłem, to już wszystko czeka na montaż. Kurka, jak będzie trochę czasu, to może uda mi się nakręcić filmik albo jakieś takie timelapsy chociaż, czy coś ze składania tego silnika. Jak ja to robię, na co sobie na przykład zwracać uwagę i tak dalej. Tylko nie wiem, czy będzie czas, zobaczymy. Bo zależy mi na tym, żeby może w przyszłym miesiącu, żeby już ten silnik odpalić. No, zobaczymy. Aha, tu jeszcze głowica ogólnie jest po pełnej regeneracji. Tutaj wszystkie prowadniczki są nowe i tak dalej. Zaworki ładnie doczyszczone, gniazda pofrezowane. Robione u Papli Szlif, także wszystko wyszło naprawdę spoczko. No i nic, teraz zostało składanie no i potem jeszcze sporo roboty, bo nie wiem co ze sprzęgłem. Na razie to jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Może na razie złożę na zwykłym tylko okładzina kevlarowa, żeby w tym roku coś tam już pojeździć, potestować. No ale na pewno to nie wytrzyma 2 barów boostu czy tam więcej. A potem może zrobię dwutarczowe. Jak będzie czas, to zrobię pewnie dwutarczowe sobie i będzie po problemie. Dobra, no to wszystko. Nara.